Cześć, witajcie na kanale SCE w programie Profesor. Ja nazywam się Tomasz Woźniak i zapraszam do śledzenia mojego kanału poświęconemu medycynie przeciwstarzeniowej i ogólnie pojętej biogerontologii. I proszę, nie pomylcie tylko z geriatrią tego, bo to nie jest program tylko dla seniorów, ale to jest przede wszystkim program dla ludzi młodych, tak gdzieś w okolicach 30, bo już wtedy można zobaczyć pierwsze objawy starzenia i już wtedy trzeba działać intensywnie, żeby ten proces przynajmniej w jakimś stopniu zatrzymać. Czym chcę Was zainteresować? Tak jak wspomniałem na samym początku, jakby to główne motto przewodnie to ta medycyna przeciwstarzeniowa, longevity. Skąd taki pomysł? No, jakby zawodowo i hobbystycznie zajmuję się tym już od wielu, wielu lat. Więc pragnę podzielić się z Wami wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie, w tym sektorze. Oczywiście nie będzie to kanał od naukowca do naukowców. Postaram się mówić wszystko zrozumiale, zwięźle i ciekawie. Więc dowiecie się tu mnóstwa ciekawych informacji na temat chociażby fastingów, czyli kontrolowanych głodówek, na temat mikrobiomu, rytmu dobowego, na temat kolagenu, kwasu hialuronowego, na temat przeciwstarzeniowych właściwości pewnych witamin, minerałów, pierwiastków śladowych. Dowiecie się, będę mówił o epigenetyce, nutrigenomice, nutrigenetyce, o ksenohormezie, hormezie. Będę mówił o komorach hiperbarycznych, będę mówił o treningu wysokogórskim, będę mówił o treningu sportowym, który przedłuża życie. Będę mówił o boosterach NRF2, będę mówił o boosterach NAD, będę mówił o tlenku azotu, o siarkowodorze, będę mówił o siarce, o krzemie, o magnezie, o proporcjach magnez-wapń, no, o różnych rzeczach, które jakby są gdzieś skorelowane z tymi procesami starzenia i jak zrobić, żeby właśnie swoim stylem życia, swoją dietą, suplementacją, czy jakimiś technikami relaksacyjnymi tak wpłynąć na organizm, aby jakby ten zegar biologiczny przynajmniej spowolnić, tak, żebyśmy się nie starzeli w takim tempie, w jakim się starzejemy chronologicznie. To teraz parę słów może o mnie. Urodziłem się i mieszkam we Wrocławiu, mam 41 lat. Zawodowo od jakiegoś czasu, może najpierw wykształcenie. Jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydział Chemiczny, kierunek biotechnologia. Specjalizowałem się w biologii molekularnej, inżynierii genetycznej i biochemii. I od jakiegoś czasu prowadzę taką małą działalność gospodarczą, jednoosobową, polegającą na tym, że jakby w moich usługach jest to, że rozwijam portfolio firmom farmaceutycznym i nutraceutycznym, czyli jakby ofertę produktową. De facto to robiłem przez całe życie, gdyż w poprzednich firmach, jak byłem jeszcze na etacie, to byłem albo specjalistą, albo kierownikiem działów R&D lub NPD, czyli Research and Development lub New Product Development. I moim głównym zadaniem było wymyślanie nowych produktów do oferty produktowej od samego pomysłu, aż po wdrożenie na rynek. Uczestniczyłem także w działaniach marketingowych i szkoliłem ludzi, jakby ten field force, czyli przedstawicieli medycznych i przedstawicieli farmaceutycznych. Poza tą taką stricte pracą zawodową pisałem też wiele artykułów popularno-naukowych do różnych czasopism, w tym także sportowych. Napisałem artykuł o jednej z teorii starzenia się, który został opublikowany w Międzynarodowym Instytucie Medycyny Przeciwstarzeniowej, oraz napisałem dwie książki, które zostały parę lat temu opublikowane. Tu je mam, tu rekwizyty, zobaczcie. Więc tak, w mojej prawej ręce jest książka o siarce, tytuł Terapia siarką, w której podejmuję temat różnych związków siarkowych, organicznych i nieorganicznych, ale koncentruję się na metylosulfonylometanie, czyli MSM, w której tej książce opisuję, czym jest siarka, dlaczego jej mamy mało, w czym ona pomaga, jakie ma efekty prozdrowotne, urodowe, przeciwstarzeniowe oraz jak wspomaga niektóre związki siarki, jak wspomagają terapię wielu schorzeń, od nie wiem, przewodu pokarmowego aż po układ kostno-stawowy. Druga książka natomiast dotyczy nutraceutyków, czyli takich substancji, które normalnie jakby mamy w żywności, w diecie, ale w pewnych stężeniach wykazują inne właściwości fizjologiczne, nawet bym powiedział farmakologiczne, czyli można leczyć się nimi albo przynajmniej wspomagać terapię, też wielu schorzeń. Więc zachęcam do przeczytania tych dwóch książek. Mam bardzo dobre recenzje, więc polecam. To tyle o mnie.
Tak więc serdecznie zapraszam do śledzenia tego kanału, do oglądania moich filmów. Jak sobie robiłem takie zestawienie tematów, które chciałbym Wam opowiedzieć, to już mam około ponad 30. Postaramy się wypuszczać z moim zespołem tak 1, może 2 razy w tygodniu taki filmik. Więc już teraz zapraszam Was do oglądnięcia mojego pierwszego filmu, w którym pokrótce opowiem o historii medycyny przeciwstarzeniowej, gdyż uważam, że od historii trzeba zacząć. Subskrybujcie ten kanał, dawajcie lajki, komentarze. Zapraszam serdecznie. Dzięki. Do zobaczenia.